Makijaż na czerwony dywan. Coś, co tygryski lubią najbardziej. W związku z tym, że mam pewne wtyki, to pokażę Wam, jaki makijaż zaprezentowała Magda Boczarska na festiwalu filmowym w Gdyni. Jak co roku jej makijażem zajmuje się marka dr Irena Eris, więc mam wszystkie produkty, wiem jak go wykonać, będę miała dla Was mnóstwo świetnych tipów i kod zniżkowy, także zapraszam do oglądania. Nasz Surreal Shine Look zaczniemy sobie od bazy rozświetlającej. I tą bazę nałożę dzisiaj na twarz, na dekolt i na powieki. Zobaczcie, że mamy już ją całkiem ładnie zużytą, to dlatego, że bardzo lubię tą bazę. Zacznę sobie od ramion i dekoltu i rozetrę pędzlem, który nazywam roboczo misiek. Także miśkiem rozcieram wszystko na dekolcie. Nakładam też na twarz, a na powieki nieco mniejszym pędzelkiem. Zobaczcie, skóra przed i skóra po. No jest różnica. Teraz uwaga, uwaga, przejdziemy do ust i w tym celu będziemy potrzebować brązowej kredki. Tutaj pochwalę się, że ta jest całkiem świeżutka i nowa, bo starą już całkowicie zdenkowałam. Zobaczcie, że już jest puściutko. To jest bardzo fajna, trwała kredka i nałożymy ją sobie dzisiaj na usta. Nakładam na kontur i będę delikatnie tę kredkę rozcierać. Drugą stroną, gdzie znajdziecie gąbeczkę, możemy rozmiękczyć sobie te krawędzie. Nałożę sobie jeszcze odrobinę w kąciki, żeby zrobić taki subtelny efekt ombre. Dam tej kredce chwilkę na zastygnięcie i w międzyczasie delikatnie wyrównam koloryt skóry mieszanką podkładów. Tutaj polecam wybrać Wam coś, co jest dopasowane do Waszej cery, w związku z tym, że będziemy mieć tutaj dużo rozświetlenia i na sucho, i na mokro. Możemy dopasować sobie podkład już typowo pod naszą cerę. Czyli albo matujący, albo rozświetlający, nawilżający, krem BB, wszystko będzie ok. Teraz przy okazji aplikacji podkładu mogę delikatnie wyrównać sobie krawędzie konturu ust. Przejdę sobie do brwi i wyczeszę je maskarami Brow Styling Gel. Zaczynam od odcienia Blonde, bo nie chciałabym, żeby te brwi były zbyt przytłaczające i mocne, ale myślę, że dodam sobie troszkę Brown, tak w tej zewnętrznej części. Tak prezentuje się odcień Blonde i teraz dodaję troszeczkę Brown. Mamy przed i po. No, coś pięknego. I taki mały prop tip, jeżeli macie ten bronzer w chłodniejszym odcieniu, możecie użyć tego ciemniejszego kafelka, żeby delikatnie uzupełnić brwi. To jest bardzo, bardzo fajny odcień właśnie do brwi. Jest taki półtransparentny, więc nie zrobimy sobie nim krzywdy. Tada! Chciałam zgasić świeczkę, bo już po prostu zapachnąco tutaj się zrobiło. Dokończmy te usta, bo żeby nie straszyły, nie? I tutaj wierzę to cudeńko Dusty Peach, który aplikuję bezpośrednio na usta. I staram się teraz połączyć ładnie z tą konturówką. No zobaczcie, czyż to nie jest piękne połączenie? Piękne. I nałożę sobie też troszeczkę tego błyszczyka na policzek. Wklepię sobie paluszkami po prostu, żeby dodać odrobinki różu i rozświetlenia przy okazji. Przechodzimy do makijażu oka i tutaj będę używać sobie właśnie tej brązowej kredki. Zaznaczam sobie na początku linię rzęs i delikatnie rozcieram to kredką. Taki protip, jeżeli chcemy kredką stworzyć makijaż oka i zrobić taki ładny gradient i głębię, fajnie jest tą kredkę budować. Czyli nakładamy pierwszą warstwę, rozcieramy, potem dokładamy i w ten sposób uzyskujemy naprawdę piękny hollywoodzki efekt. Zaznaczę też linię wodną i dolną powiekę i za chwilkę sobie jeszcze troszeczkę to oko wyciągniemy i rozcieram dolną powiekę. W takim prawdziwym życiu to zwykle robię tak, że nakładam na linię wodną kredkę, na górną linię wodną i biorę palcem tak o i to wszystko rozciera się po prostu samo. Także jak się spieszycie, to też polecam taki tip. Wyciągam delikatnie kreskę. Jak chcecie mieć taką super ostrą końcóweczkę, weźcie palec i delikatnie pociągnijcie. Widzicie? Ta kreska nam się wyciąga po prostu w nieskończoność i wtedy tworzy się takie idealne, ostre zakończenie. Teraz użyję sobie tej samej kredki, ale w wersji czarnej i pogłębiam makijaż. Zaznaczam znowu zewnętrzny kącik blisko linii rzęs. Rozcieram.
Czasami lepiej jest stosować takie krótkie ruchy podczas rozcierania, żeby nie ściągnąć za mocno tej kredki. Jeżeli będziemy pocierać tak, to po pierwsze nie mamy kontroli nad tym, w jakim kształcie układa się to cieniowanie, a po drugie możemy więcej tej kredki ściągnąć niż rozetrzeć. No ale te usta, wiecie co, są takie piękne. Jestem zauroczona własnymi ustami. I pogłębię też linię wodną. I ponownie rozcieram. Kredek można używać również w ten sposób, że nakładamy sobie troszkę, rozgrzewamy na dłoni. Przy okazji możemy ją sobie fajnie natemperować, a następnie bierzemy pędzelek, który moczymy trochę w tej kredce i możemy sobie na przykład rozcierać, cieniować powiekę, co tylko nam potrzeba. O, widzicie? I tutaj od razu mamy taki miękki dymeczek, nie musimy martwić się o rozcieranie, że czegoś nie rozetrzemy, że zrobią nam się plamy, że będzie za mocno. Także jeżeli jesteście amatorami jeszcze w robieniu makijaży kredkami, to polecam w ten sposób. I za to uwielbiam makijaże hollywoodzkie, że tutaj często jest więcej fajnych i trafnych tipów niż, wiecie, na TikToku, bo te wszystkie tipy są czasami, że szkoda gadać. Nasz makijaż oka wygląda już mega intensywnie, ale to jeszcze nie koniec. Sięgamy sobie teraz po ciepły, ciemniejszy rozświetlacz Sunset Gleam i nim będziemy pokrywać nasze powieki. To jest piękny, ciepły rozświetlacz, który idealnie nadaje się na powieki, żeby dodać jeszcze rozświetlenia i przy okazji zakryć jakieś niedoskonałości. Jeżeli Wasza kredka nie roztarła się idealnie, to ten rozświetlacz wszystko zasłoni. Nie omieszkam użyć go również na dolną powiekę. Dzięki subtelnej perle ten makijaż będzie wydawał się też taki bardziej effortless, bo on nie będzie taki oczywisty, on będzie łapał światło i będzie gubił to światło, kiedy nie będzie na nas padać, więc makijaż nie będzie taki oczywisty. Uwielbiam takie efekty. Skoro jesteśmy już przy tym rozświetlaczu, to wykonturujmy sobie również nim twarz. I to jest właśnie moc konturowania światłem, czyli nie skupiamy się aż tak mocno na przyciemnianiu, co właśnie na rozświetlaniu. A tutaj mamy jakby 2 w 1. Kolor wklepuję, bo skórę mam jeszcze nie przypudrowaną, więc żeby nic mi się tutaj nie stało. Wklepuję kolor i zobaczcie, że bez problemu, bez żadnych plam mam pięknie wykonturowaną twarz. Satynowe czy błyszczące wykończenia w konturowaniu są o tyle fajne, że nie są tak bardzo oczywiste. Czyli jak patrzę na wprost, to nie mam takich plam, jak patrzę z boku, to nie mam takich plam, ponieważ produkt pracuje ze światłem i będzie się odbijał wtedy, kiedy światło będzie na nie padać. Czyli odwracam się bokiem do światła i nie mam takiej plamy koloru, ale widzimy, że buźka jest delikatnie bardziej trójwymiarowa. Natomiast jest to produkt zdecydowanie dla osób, które lubią mocne rozświetlenie na twarzy. Jeżeli preferujecie mat, to takie konturowanie nie jest dla Was, ale jeżeli Wam zależy na takim właśnie hollywoodzkim efekcie, polecanko. Czystym pędzelkiem jeszcze raz rozcieram wszystko. Nałożę go też trochę na dekolt. Takie ciemniejsze i ciepłe rozświetlacze pomogą nam imitować opaleniznę. Przechodzimy sobie teraz do rozświetlacza Surreal Shine, który jest przepięknym, wypiekanym rozświetlaczem o wspaniałej formule, która jest praktycznie na skórze niewidoczna. Uwielbiam ten rozświetlacz. Zobaczcie, że jest naprawdę intensywny, więc możemy sobie delikatnie ten produkt rozmasować, żeby jeszcze ładniej wtopił się w skórę. Nałożę go sobie też troszeczkę na obojczyki, bo tutaj jeżeli chcemy konturować światłem, czyli rozświetlaczami, fajnie jest stosować różne odcienie w różnych miejscach, czyli właśnie te bardziej wystające pokryć mocniej albo jaśniejszym odcieniem. I od razu, widzicie? Od razu zrobiło się na dekolcie trójwymiarowo. I to jest odcień chłodny, taki wręcz srebrzysty, szampańsko-srebrzysty. No pięknie się prezentuje. Nałożę go też troszkę w wewnętrzne kąciki, żeby tak porządnie je rozświetlić. I minimalnie pod sam łuk brwiowy. Poza kamerą wytuszowałam rzęsy i też postarałam się te rzęsy ułożyć tak na zewnątrz, żeby jeszcze bardziej podkreślały wyciągnięty, wydłużony kształt naszego oka. Takie detale często mają znaczenie i też fajnie wpływają na całokształt naszego makijażu. Zbliżamy się ku końcowi. Użyję sobie teraz nowości, jaką jest korektor Covering and Smooth. W takich hollywoodzkich makijażach bardzo często
Ze skórą pracuje się tak na raty, można powiedzieć. Czyli na początku nakładamy coś, co delikatnie wyrówna koloryt, później wracamy, dokładamy czegoś i później na koniec, gdzie potrzebne są te final touches. I to jest fajne, bo nie pracujemy wtedy tak mechanicznie, bo często robiąc makijaż po prostu automatycznie nakładamy, wiecie. Podkład, korektor, puder, bronzer, bla bla bla. A tutaj mamy chwilkę, żeby się przyjrzeć temu wszystkiemu, żeby zobaczyć, gdzie co jest jeszcze potrzebne. Fajny ten korektor. Jest taki lekko matowy w wykończeniu, przez co wyrównuje tutaj balans. Oj, spojrzenie od razu zrobiło się takie świeże, takie rozświetlone. Lubię nakładać również korektor w to miejsce. Ma bardzo lekką konsystencję ten korektor, wręcz taką wodnistą. Nałożę też odrobinkę tutaj, to jeszcze bardziej podkreśli moje konturowanie. I możemy wykończyć ten makijaż używając pudru Smooth and Blur. Ja używam go od jakiegoś czasu, tutaj widzicie zresztą. To jest po prostu majstersztyk. Chodźcie bliżej. I teraz zobaczcie, co tutaj się zadzieje. Przed i po. No, coś pięknego. I z daleka. Tutaj przed i po. No po prostu Photoshop w kompakcie. Także robię drugą stronę, ależ on pięknie wygładza. I zobaczcie, że cały makijaż nagle zyskał takiej ogłady troszkę. Nie jest przesadnie błyszczący, rozświetlony, tylko jest taki gładziuchny po prostu. No jak z czerwonego dywanu. I tak prezentuje się nasz skończony makijaż. No ja się czuję, jakbym naprawdę mogła na ten czerwony dywan iść. Cera wygląda przepięknie, cudownie rozświetlony dekolt, to piękne, wyciągnięte oko, wycieniowane w zasadzie bez ani jednego cienia, no i te usta. Te usta to jest hicior i spróbujcie sobie w domu użyć brązowej kredki i takiego brzoskwiniowego błyszczyka. To połączenie jest po prostu petarda. Zerknijcie sobie na stronę dr Ireny Eris, tam obecnie trwają fajne promocje, na przykład przy zakupie 2 produktów do makijażu, torba festiwalowa w prezencie, bądź przy zakupie 3 produktów z tego looku dostaniecie tą kredkę. A ja mam dla Was również kod rabatowy na hasło RedMyLips21. Otrzymujecie 21% rabatu, który ważny jest do końca miesiąca. Szczegóły tej promocji na dole w opisie. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Napiszcie, co myślicie o tym makijażu, co Wam się najbardziej spodobało i widzimy się w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się!